lights be a little bit softer for I can't see anybody. Możemy trochę te światła jakoś inaczej We skierować? need to go down a little bit. It's just impossible. Oślepiają, można je kąt troszeczkę zmienić jakby padania tego światła. O, znacznie lepiej. Welcome to this press conference. I'm very happy that Leo Festival is taking place again. I think, Olga, is it the 10th time or the 9th time? Oh, next year we have the Jubilee. Okay. Dzień dobry, witam na konferencji prasowej. Cieszę się, że Leo Festiwal odbywa się po raz kolejny, już po raz 9. W przyszłym roku 10. rocznica. There's a beautiful program with many explanations or commentaries to the pieces. As you know, in Leo Festival we firstly want to feature Leopoldinum Orchestra. Jak Państwo wiedzą, podczas Leo Festiwalu chcemy przede wszystkim zaprezentować orkiestrę Leopoldinum. And secondly, we want to focus programs on certain themes, other arts or whatever. A po drugie chcemy skupiać nasze programy na konkretnych tematach, które też wiążą się z innymi dziedzinami sztuki. This year I thought we should do a program on humor. For it's humor in music is a very interesting issue. W tym roku chcemy się skupić na poczuciu humoru muzycznego, gdyż humor w muzyce jest bardzo interesującym tematem. What makes us smile, or what gives us a good, positive feeling when we listen to music, or what even causes a big laugh in music. This question I wanted to show some aspects of this thing. Co sprawia, że uśmiechamy się słuchając muzyki, co sprawia, że czujemy się lepiej, a nawet co sprawia, że wybuchamy śmiechem słuchając muzyki. Chciałam pokazać niektóre aspekty tego zjawiska. In most of the cases there is a story behind the music which makes us laugh. Przeważnie, jeżeli się śmiejemy z muzyki, to stoi za tym jakaś historyjka. Sometimes it's just parody. Yeah, czasami jest to parodia po prostu. We will play, the ensemble will play Sei Preludi by Francais, and the fourth movement is a parody on a German bass player. Tak jak na przykład 6 preludiów Jeana Francais, jedna z części to jest parodia niemieckiego kontrabasisty. But of course the highest class of humor in music will be represented by two movements by Joseph Haydn. Tej najwyższej klasy humoru w muzyce zaprezentujemy grając dwie części utworu Józefa Haydna. He can make us smile and laugh just by structures of his compositions. Już same struktury jego kompozycji sprawiają, że się śmiejemy, że się uśmiechamy. So you find all different approaches to humor in music, and hopefully people will laugh and smile a lot in this program. Więc w muzyce odnajdujemy różne podejścia do poczucia humoru i miejmy nadzieję, że publiczność będzie się uśmiechać i śmiać często w czasie tych koncertów. 1 year ago I found a video of this silent film L'Assassinat Duc de Guise. Rok temu odkryłem wideo filmu niemego Zabójstwo księcia Gwizjusza. And I learned that that Saint-Saëns wrote the first ever written
specially written film music for a film. I odkryłem, że pierwszą kiedykolwiek napisaną ścieżkę do filmu napisał Saint-Saëns. You know, in the earlier times of silent film, musicians would improvise, or they would take classical pieces, a Largo by Handel and a love song of Schubert, if there was a love scene, and they would play it with a string trio, a piano trio, whatever. And Saint-Saëns it is told that he got this material, this film, and watched the film hundreds of times and just focused the music on this. And I find this music is very, very, very good and in a wonderful way illustrating the story of the film. W pierwszych latach kina niemego praktyką było albo improwizowanie przez muzyków w kinie, albo dobieranie jakichś już dawniej napisanych utworów, takich na przykład jak Largo Händla, czy jakaś pieśń miłosna Schuberta do scen miłosnych. Natomiast Saint-Saëns był pierwszym kompozytorem, który obejrzał cały film i to wiele razy i napisał oryginalną muzykę skupiającą się właśnie na tym dziele filmowym. And if you have film in mind, your mind goes to Hollywood anyway. Yeah. No jeśli myślimy o filmie, to myśl nasza biegnie do Hollywoodu. And I thought film music is played very often nowadays, but not so often you can hear compositions by famous film composers which they write for the concert platform. Często dzisiaj gramy muzykę filmową, ale nieczęsto możemy usłyszeć muzykę filmową wielkich mistrzów, wielkich kompozytorów, którzy pisali muzykę filmową tak świetną, że nadaje się na estradę koncertową. You know, Nino Rota wrote a huge repertory for chamber music and orchestra, and then Miklos Rozsa, you know his famous films. I don't need to tell them to you. He was a very, very good composer, also in classical terms, and his concerto, Opus 17, will be performed as final of this Broadway film program. Ci najwięksi kompozytorzy to filmowi to też byli wielcy kompozytorzy klasyczni, tacy jak Nino Rota, który pisał utwory kameralne i orkiestrowe, czy Miklos Rozsa, którego koncert na orkiestrę smyczkową usłyszymy podczas festiwalu. And of course the other, if you think of Hollywood and all the stars, your mind goes also to Broadway. No jeśli myślimy o Hollywoodzie, o wielkich gwiazdach, to też myślimy o Broadwayu. And so I thought I should present some songs of Kurt Weill. Więc pomyślałam, że zaprezentujemy niektóre songi Kurta Weilla. If we know, we all know what Weill in cooperation with Brecht wrote in Europe in his European time. Wszyscy wiemy, co napisał we współpracy z Brechtem w czasach, kiedy tworzył w Europie. Then in beginning of the 30s he went to Paris and then further on to America. We wczesnych latach 30. wyjechał do Paryża i dalej do Ameryki. And he developed a fantastic career as a musical writer, and one still can hear some of his musical ideas which he had in his first period of his life in the European time. But on the other hand, he reformed the Broadway musical style in many ways, and his songs are still, I'm sure you know many of his American songs. There's totally different approach to music, and one always thinks or speculates, was he happy in America, having changed so much? I think in the end he was very happy in America, and he liked this light, elegant style. And you know that Brecht,
the cooperation with Brecht was difficult for him, for he could not share some of Brecht's political ideas. Yeah? That was always a conflict already in Europe. So when they tried to work together in America, it did not work out again, so Weil went into music. Sorry, this was a lot. Sorry, yeah. Quite long, but no mamy Kurta Weila, który, jak wiemy, pracował razem z Brechtem, pisał piosenki w Europie. Kiedy przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i znalazł się na Broadwayu, ten jego styl muzyczny uległ dosyć znacznym zmianom. Nawet się zastanawiają znawcy, czy on był szczęśliwy, będąc w Stanach, pisząc w stylu broadwayowskim swoje utwory, ale faktem jest to, że z Brechtem bardzo często nie zgadzali się, jeśli idzie o różne aspekty polityczne. Więc to, że pojechał do Stanów, rozstał się w końcu z Bertoldem i przyjął ten taki lekki amerykański styl pisania piosenek, wydaje się potwierdzać, że się w tym spełniał, że był szczęśliwy, pisząc właśnie w takim stylu. So this is the film and Broadway program. To właśnie program poświęcony filmowi Broadwayowi. Then the opening concert will be our traditional students' concert. Koncert na otwarcie to tradycyjnie koncert ze studentami. I'm actually not involved in the programming. It's just the responsibility of the leaders of the orchestra, who are teachers at the school. Tutaj program tego koncertu został ułożony przez liderów orkiestry Leopoldinum, którzy są jednocześnie wykładowcami. And I'm looking forward to the pieces. I just saw that they played Bruch Octet, which I like very much. Cieszę się, że zagrają oktet Brucha, który bardzo lubię. You know, Bruch, I have to tell about Bruch. Although Bruch was once asked, he was, in his time, his reputation was higher than Brahms's reputation. W swoich czasach Bruch cieszył się większą reputacją niż Brahms. And he was asked, how do you see yourself in music life, in European music life? Spytano go kiedyś, jak pan widzi swoją pozycję w europejskim życiu muzycznym. And he said, yeah, look, our great master is Johannes Brahms. A on na to mówi, no spójrzcie państwo, naszym wielkim mistrzem to jest Johannes Brahms. I might be very famous now and my pieces are played, but many pieces I wrote just for money, I have to admit. No teraz jestem sławny i wszyscy grają moje utwory, ale wiele z nich napisałem tylko dla pieniędzy, muszę przyznać. I have a big family and I have to feed my children. Ja mam dużą rodzinę, muszę nakarmić dzieci. But some pieces will stay forever. Ale niektóre utwory przetrwają. For instance, my G minor violin concerto. No na przykład mój koncert skrzypcowy. And how right he was, really. No i miał rację. Yeah. Kol Nidre is also still famous, but on the other hand, I find he has written several very good works, and the Octet is one of these. So. Ale z drugiej strony uważam, że napisał bardzo wiele znakomitych dzieł i jednym z nich jest Octet. And then I come to the end of the festival, our last year's great success, the children's opera. A teraz powróćmy do naszego sukcesu sprzed roku, czyli opery dla dzieci. Michał Żółkowski. Yeah? Żółkowski. Brzydkie kaczanko Michała Żółkowskiego. How is it pronounced? Żółkowski. Yes, Żółkowski. Fine. Anyway, I'm just about to bring the opera to Vienna. Hopefully it works, to the Konzerthaus. I like the piece very much, and I'm looking forward especially to the cooperation with Małgorzata Podstielny again, for she's a wonderful partner in all these things, the choir things. I've heard that both performances are sold out, so I'm very happy that also the audience appreciates our Cieszę się, że
2 przedstawienia tej opery się wyprzedały. Tutaj muszę wspomnieć Małgorzatę Podzielnę, która wielki wkład wnosi w pracę z dziećmi. No i są plany, żeby w wiedeńskim Koncerthausie tę operę również zaprezentować. So before I ask you whether you have questions, I want to thank our director for making it possible to run this Leo Festival. And zanim zaproszę Państwa do zadawania pytań, chcę podziękować Andrzejowi Kosendiakowi za umożliwienie kontynuacji tego festiwalu. It means a lot for artistic director of a festival to know that you are free to find new things or all kinds of new combinations, and so it's good to know that I can really follow my fantasy, and he is such a director who gives this kind of freedom, which is great. Jak się jest dyrektorem artystycznym festiwalu, to ważna jest świadomość, że dyrektor naczelny daje nam wolność, żebyśmy mogli realizować swoje pomysły, swoje koncepcje podczas festiwalu. I właśnie takim dyrektorem jest Andrzej Kosendiak. And although nobody of the orchestra is here now, I want to thank the orchestra, the musicians of the orchestra also, for in this program they have to do a lot. They have to play theater, they have to prepare jokes, they have many activities, not only playing. So of course this is was part of my strategy as an artistic director, to show that musicians are whole human beings, not only machines on the instrument. Dziękuję też muzykom Orkiestry Leopoldinum za ich dużą pracę, która jest wieloaspektowa, bo oni tutaj muszą zawrzeć elementy teatru i humoru, więc nie są tylko tymi, którzy siedzą i grają, a to jest zgodne z moją strategią, kiedy jeszcze byłem dyrektorem artystycznym Leopoldinum, żeby pokazać, że muzyk to jest pełny człowiek, a nie tylko ktoś, kto gra na instrumencie. And finally I want to thank Olga. I wreszcie dziękuję Oldze Derein-Stefaniuk. Yeah, I can say the same. If I mention an idea, she would already have another idea to how to realize it or to go with this idea. So it's a very fruitful partnership. Thank you very much. To jest bardzo owocna współpraca, bo jak tylko wspomnę o jakimś pomyśle Oldze, to ona zaraz ma następne pomysły, jak ten pomysł wprowadzić w życie, więc dziękuję bardzo. Thank you. So if you have questions. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Mam takie jedno, może niekoniecznie z Leo. Wspomniał Pan Kovacic o tym, że Czerweczątko jest planowane jego wystawienie w Wiedniu jako utwór, czy też nasi młodzi artyści wrocławscy tam pojadą? About the Ugly Duckling, you mentioned your project to stage it in Vienna, in the concert house, am I right? Yeah. And will it be fully staged with our artists from Wrocław or with another cast? These are problems we have to sort out. The question is, can we do it in Polish, or do we have to translate it? Yeah. If we have to translate it, would the singers here learn the parts in the German language? So there are many questions, but the first the reaction of Matthias Naske in Vienna was very positive, and so we are working on it, and both sides want it to happen, and let's see how it goes. We are working on it. Mamy pozytywną reakcję z Wiednia, musimy wiele spraw jeszcze ustalić, na przykład kwestie językowe. Jeżeli będzie to tłumaczenie na niemiecki, czy nasi artyści sobie dadzą z tym radę, jeszcze zobaczymy. Pracujemy po prostu nad koncepcją. Ponieważ Brzydkie Kaczyńsko okazało się takim sporym sukcesem, czy pojawiły się pomysły, aby kontynuować temat tworzenia opery na podstawie bajek? Na przykład festiwalem i 10 edycją. As the Ugly Duckling has been such an enormous success, are there another ideas for other children operas based on fairy tales? Do you have any other ideas? Are you thinking about it? Based off
Based on well-known fairy tales for children, right? Stories for children. Yeah, I think we think of new operas for children, yeah. For there are not so many actually, yeah. Myślimy o różnych operach dla dzieci, ale nie powstało ich zbyt wiele. The fact that this opera is on a fairy tale came from Szulkowski. To, że ta opera jest oparta o baśń Christiana Andersena, to jest pomysł kompozytora Ziłkowskiego. I could think of many other plots. They should simply have to do something with children, yeah. But on the, I think it would be very interesting to get an opera libretto on the nowadays situation of children in the world of internet and social networks. For this is so worrying for many people, and I mean it's amazing how children go into this, yeah. And I think that would be a fantastic story to Ja myślę, że libretto operowe dla dzieci po prostu powinno mieć związek z dziećmi i na przykład mam taki pomysł, żeby napisać oryginalne libretto opowiadające o tym, jak dzieci sobie radzą w cyberprzestrzeni, w świecie internetu i tych wszystkich społecznościowych sieci. Jak łatwo w to wchodzą, a jednocześnie jakie problemy się z tym wiążą. To też byłoby bardzo ciekawe. But that could still have fairy tale aspects, yeah? A taka opera też może mieć aspekty bajkowe. So everybody is happy. Thank you very much. Thank you for translating. My pleasure.